Tu proszę panowie. W swoim mieszkaniu zasłabł 60-letni mężczyzna. Jego córka podejrzewa, że z rozpaczy po śmierci żony usiłował popełnić samobójstwo. Rodzina mówi, że się czegoś nałykał, ale naszym zdaniem jest też podejrzenie udaru. Udar? Może ja też mam udar, co? Na pogotowie zgłasza się również bezdomna kobieta z bardzo dotkliwym bólem nogi. Od początku awanturuje się, utrudnia pracę personelu oddziału ratunkowego i terroryzuje innych To pacjentów. są naprawdę normalne procedury. Lekarze podejrzewają u 60-latka udar mózgu. Jego córka jednak cały czas obawia się, że mężczyzna targnął się na swoje życie. Tak, na pogotowiu. A masz! Co robisz? Do bufetu mielone sprzedawać! Bezdomna stwarza ciągłe problemy. Kolejna z awantur kończy się wypadkiem, w wyniku którego pielęgniarka rani się zakażoną igłą. Cóż pani robi najlepszego? No co pani zrobiła? Ta bezdomna pacjentka ukuła mnie swoją igłą. Proszę pokazać. Tędy panowie. 60-letni Wiktor Koleski zasłabł w swoim mieszkaniu. Pogotowie wezwała córka mężczyzny, która wraz z mężem przyszła odwiedzić ojca. Kobieta podejrzewa, że chciał popełnić samobójstwo. Od śmierci żony mężczyzna nie może dojść do siebie. Tu proszę panowie. Tutaj. Halo, słyszy mnie pan? Jak się pan nazywa? Tata coś zażył. Od śmierci mamy baliśmy się, że to zrobi. Prosić dowodzik? Teścia, tak? Tak, jest. Dowód. Legitymacja ubezpieczonego. A pani przypuszcza, że pan coś zażył, czy pani to wie? Nie no, przypuszczam. Co to może być? Nie wiem. Tomek, załóż pulsoksymetr, No, wiedziałam, że tak będzie, Pokaże mi wiedziałam. pani tu jakieś leki? Tak. Przepraszam cię już. W mieszkaniu mężczyzny ratownicy znajdują dziesiątki opakowań z lekarstwami. Muszą je ze sobą zabrać. Jeśli mężczyzna próbował się otruć, to wśród nich może być lek, który zażył. O, tu jeszcze. Jakby się pani jeszcze rozejrzała za pozostałymi lekami, czy gdzieś nie ma w łazience, w kuchni. 190 na 110, niemiarowa akcja serca. Czy pacjent na coś choruje, zażywa jakieś leki na stałe? Nie no, ciśnie to zawsze miał wysokie. Ale tak, jest 190 na 110? No, nie wiem. Proszę, tutaj jeszcze. Ta prawa strona zawsze taka słabsza? Ratownicy zauważają prawostronny niedowład mięśni mężczyzny, co może wskazywać na udar mózgu, a nie na próbę samobójczą. Pomóż. Do szpitala dociera 54-letnia bezdomna Kazimiera Szydło. Na jej widok inni pacjenci nie kryją odrazy. Idź tam się zapytaj. Ja nie mogę czekać. Proszę panią, koleżankę boli. Kolejka, proszę pana, obowiązuje. Ale mówię pani, że boli ją. Pan nie rozumie, co powiedziałam? Obowiązuje kolejka. Mają mi zaraz tam coś z tym zrobić. Wszyscy czekamy w kolejce tutaj. Chodź, pomóż mi, chodź tu. Pomóż mi. Musimy czekać. Szybciej. Co? Ja mam czekać? Nie widzisz, że mnie boli? Proszę się uspokoić. Ja mam czekać? Jak mam czekać? Jak mam stać? Proszę się uspokoić, bo wezwę ochronę. Proszę pani, tutaj obowiązuje kolejka. Jak mam stać? Jak mnie tak boli? Proszę poczekać w kolejce i proszę tutaj się nie wydzierać, tak? Puść mnie. Słuchaj, Curuś. Gdzie pani ma tego Dobra, kleszcza? ja mogę Gdzie czekać. pani mam kleszcz? Curuś! Ratownicy przywożą na oddział mężczyznę podejrzanego o próbę samobójczą. Pacjent trafia od razu na salę segregacji. Rodzina mówi, że się czegoś nałykał, ale naszym zdaniem jest też podejrzenie udaru. Udar? Może ja też mam udar, co? Połóżcie go na tamtą łóżko. Siedzisz tu, do ukichanej śmierci. Niezależnie od tego, czy mężczyzna próbował się otruć, czy ma udar mózgu, doktor Dominika musi szybko ukierunkować leczenie. Stawką jest życie pacjenta.
Wiek mężczyzny dodatkowo podwyższa ryzyko paraliżu lub zgonu. Rzeczywiście z tą jego prawą stroną jest coś nie tak. Opadnięty kącik ust, niesymetryczne szpary powiekowe. No i jeszcze prawostronny niedowład mięśni. Proszę pana, słyszy mnie pan? Tak? A proszę mi powiedzieć, zażywał pan jakieś leki? W karetce robiliśmy EKG i wyszło migotanie przedsionków. Dobrze. To tak, proszę powtórzyć badanie EKG, podać panu kroplówkę i zmierzyć ciśnienie. Dobrze, jeszcze tutaj są leki, które pacjent zażywa. Proszę. Dziękuję. Oczywiście pacjent może mnie okłamywać, ale nie ma teraz czasu na płukanie żołądka. Dużo ważniejsze są te objawy, które wskazują na udar mózgu. Dlatego właśnie zleciłam powtórne EKG i pobranie próbek krwi do badań zwykłych i toksykologicznych. Chodzi o leki, których pacjent mógł się nałykać. Trzeba też zrobić tomografię komputerową głowy. Doktor Anna Nowicka przygotowuje się do przyjęcia bezdomnej. W przypadku pacjentów drastycznie nieprzestrzegających zasad higieny, lekarze mają obowiązek założyć podwójny fartuch i podwójne rękawiczki. Ela, pomożesz mi? Tak, jasne. Wiesz co? Ta bezdomna już u nas kiedyś była. Przypomniałam sobie o nim, wiesz? Była wtedy dużo grubsza. Ale co, też taka głośna? No, wpadła do dyżurki pielęgniarek z niezłą awanturą. No, ale wiesz, ty jesteś oazą spokoju, to sobie z nią poradzisz, prawda? Wtedy przyjmował ją Eryk. No i powiem ci, że ostro było. No to świetnie. Jeszcze tutaj zobacz. Dasz sobie radę, Ania. Ty masz podejście do pacjentów. Bezdomna pacjentka jest coraz bardziej oburzona przedłużającym się oczekiwaniem na przyjęcie przez lekarza. Doktor Anna Nowicka będzie miała niełatwe zadanie. Pani Szydło, poproszę panią, dobrze? Co, boisz się, że cię czymś zarażę? Proszę pani, to są naprawdę normalne procedury wobec ludzi, którzy nie dbają o higienę. Jakbym Proszę trąb zrozumieć. miała. Pomału, powoli. Dobra, idźcie już. Na salę segregacji. Kobieta mieszka w rurach ciepłowniczych w jednej z przemysłowych dzielnic miasta. Ból nogi zaczął się rankiem tego dnia, ale jest tak intensywny, że pacjentka mimo obiekcji natychmiast zdecydowała się pójść po pomoc. Ostrożnie. Proszę tutaj nogę położyć. Damy radę, czy pomóc? Odejdź. Nie dotykaj. Dobrze. To proszę powiedzieć, co pani dolega, bo noga to już widzę. Paluch. Paluch dokładnie, tak? Dobrze, to zaraz obejrzymy ten paluch. A proszę powiedzieć... Powoli. Dobrze, Boli. będzie powoli, dobrze. Proszę powiedzieć, a pani się w coś uderzyła? Ale skąd? Nagle tak zaczął puchnąć i boleć. Momencik. Staram się ostrożnie. No dobrze, ja teraz dotknę. No, może boleć, ostrzegam. Aż! Dobrze, to ja już nie będę tego dotykać. Teraz proszę odsłonić klatkę piersiową, dobrze? Osłucham panią. Pomóc pani, czy... Nie. Dobrze, wystarczy. Doktor Anna szybko orientuje się, co jest przyczyną bólu nogi, ale niepokoją ją widoczne oznaki wyniszczenia organizmu kobiety. Ich źródłem może być jakaś poważna choroba, której pacjentka nie jest jeszcze świadoma. Dziękuję. Proszę otworzyć buzię, dobrze? O tak. Szerzej. Proszę powiedzieć, a? Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę powiedzieć jeszcze, czy pani wie, jak długo ma tę wysypkę? Curuch na nogę mi wylecz, boli mnie. Proszę pani, jeśli chodzi o nogę, to jest prawdopodobnie podagra. Wie pani, co to jest, czy nie? Mów. To jest zapalenie tutaj stawu. Nie będę dotykać, spokojnie. To jest zapalenie stawu, tutaj jak widać wokół palca. Ale niepokoi mnie ta wysypka. Wie pani, jak pani ją długo ma, czy nie? Tutaj A co ja przed lusem wystaję? Nic nie wiem o żadnej wysypce. wokół ust, w gardle, koło oka. Nie widziała pani tego? Nic nie wiem, boli mnie. Jeśli chodzi o tę bezdomną pacjentkę, to poprosiłam o pobranie od niej krwi do podstawowych badań, na pewno, i dodatkowo jeszcze do oceny stanu nerek i wątroby. Ale chyba najbardziej zastanawiające dla mnie jest to, że ona ma taki zażółcony odcień skóry. Nie wiem na razie, co to oznacza. Z obserwacji to na pewno jeszcze kaszel, powiększone węzły chłonne, wysokie ciśnienie 190 na 100, ale jeśli chodzi o to, to już podaliśmy leki na obniżenie.
No a resztę to na pewno zobaczymy po badaniach. Na oddział ratunkowy dociera przejęta rodzina starszego pacjenta dr Dominiki. Ciężko im się pogodzić ze świadomością, że ojciec targnął się na swoje życie. Przepraszam, gdzie tu się można dowiedzieć o stanie zdrowia pacjenta? Jak nazwisko? Wiktor Koleski. Przywioziono go tu Erką Chwileczkę, jakieś zaraz. 15 minut temu. Tak. W tej chwili jeszcze proszę usiąść, poczekać. Jak będzie coś wiadomo, lekarz wyjdzie i porozmawia z panem. Dobrze? Dziękuję. Dziękuję. Zaniepokojona córka chce, żeby w tak trudnym momencie rodzina była razem. Próbuje dodzwonić się do syna. Jak mam się nie denerwować, kiedy płacimy rachunki, on nigdy nie odbiera telefonów. Jest. Halo? No cześć, Krystian. Dlaczego ty nie odbierasz telefonów? No jak nic się nie stało, to po co my płacimy rachunki, jak ty ich nie odbierasz? Słuchaj, no stało się. Dziadek jest w szpitalu. Tak, na pogotowiu. Pani doktor, przepraszam. Dzień dobry, nazywam się Beata Majewska. Mój ojciec to Wiktor Koleski. Chciałabym zapytać, jak on się czuje. Pani tata będzie musiał przejść szereg badań. Dodatkowo musimy jego przypadek skonsultować z neurologiem. 60-latek nadal nie czuje się dobrze. Do szpitala dociera bardzo zżyty z nim wnuk. Badanie tomograficzne mózgu pacjenta daje niepokojące wyniki. Tutaj. Co robisz? Do bufetu mielone sprzedawać, a nie ludzi kłuć. Bezdomna kobieta sprawia coraz więcej problemów. Personel oddziału musi się mieć na baczności. Cóż pani robi najlepszego? No co pani zrobiła? Ta bezdomna pacjentka ukuła mnie swoją igłą. Proszę pokazać. 60-latek zasłabł w swoim mieszkaniu. Przerażona córka podejrzewa, że załamany śmiercią żony mężczyzna podjął próbę samobójczą. Lekarze jednak zauważają objawy, które wskazują na udar mózgu. Proszę mi powiedzieć, zażywał pan jakieś leki? Jak mam wstać? Jak Bezdomna kobieta trafia na oddział ratunkowy z dotkliwym bólem nogi. Kobieta jest bardzo zaniedbana. Nie wiadomo, czy nie cierpi na choroby zakaźne, dlatego lekarze muszą podejść do niej z odpowiednią ostrożnością. Doktor Anna Nowicka podejrzewa, że kobieta cierpi na coś znacznie poważniejszego niż ból nogi. Może boleć, ostrzegam. Dobra. To w takim razie wszystko. Proszę teraz usiąść, poczekać. Lekarz za chwilę pana przyjmie. Dziękuję. Poprosiłam syna, żeby przyjechał. Zawsze w takich sytuacjach staramy się być razem. Poza tym, no chcę, żeby tata wiedział, że on zawsze sprawiał kłopoty. Ale tym razem to już... Chcę, żeby wiedział, że jesteśmy z nim, że nas ma. Mimo że córka pacjenta podejrzewa, że jej ojciec próbował się otruć, doktor Dominika nie znajduje nic na potwierdzenie tego przypuszczenia. Jej zdaniem kłopoty mężczyzny są wynikiem udaru mózgu. Zdrowy jestem jak ryc. Jak ryc, mówi pan, czyli na pewno na serce pan się nie leczył. Dał mi lekarz tabletki na ciśnienie, ale nie zażywam. Dlaczego? Nie składało się. Czyli na pewno żadnych leków pan nie brał, tak? To ważne. Nie. Czy ktoś widział Michała? Pani doktor, przepraszam. Doktor, dzień dobry, nazywam się dobry. Beata Majewska. Mój ojciec to Wiktor Koleski. Chciałabym zapytać, jak on się czuje. Pani tata będzie musiał przejść szereg badań. Dodatkowo musimy jego przypadek skonsultować z neurologiem. Pani doktor, ale ja jestem pewna, że on chciał coś sam sobie zrobić, że on coś zażył. Jestem o tym przekonana, że, wie pani, no, że chciał się zabić. Proszę pani, on twierdzi, że naprawdę nic nie zażywał. No, ale nie można mu wierzyć. On po śmierci mamy zachowuje się nieracjonalnie. No proszę się uspokoić. Wszystko mamy pod kontrolą, stan pani taty jest stabilny. Ja podejrzewam, że to jest udar mózgu. Tylko tak jak mówiłam, musimy wykonać te badania, sprawę musi skonsultować neurolog, wtedy będziemy wiedzieć więcej. Teraz proszę mi wybaczyć. No, o co ci chodzi? No jak o co? No wiesz, to lekarze są tu po to, żeby wiedzieli, co ludziom jest. No, skoro ona mówi, że się nie otruł, to się nie otruł, nie? Powiedziała, że wszystko jest pod kontrolą. I że sądzi, że dziadek ma udar mózgu. Uspokój się, dobrze? No, chciałabym. No, niezręcznie jest mi to mówić, ale uważam, że ona przesadza. No faktycznie, teściu kilka razy mówił, że jest gotowy przejść na tą drugą stronę, ale według mnie, to były tylko takie żarty w jego stylu. No, nie jestem lekarzem, ale jeśli lekarze podejrzewają udar mózgu, to ja nie mam powodu im nie wierzyć. Musi się pani umyć.
Przecież mnie boli. No ja rozumiem. Zaprowadzę panią. Niech pani siądzie na wózek. Bezdomna kobieta nie myła się od kilku miesięcy. Taki brak higieny stanowi poważne zagrożenie dla innych pacjentów. Jakiś lek na ten palec. No dostanie pani lek w kroplówce i okład, jak pani z łazienki wróci. Ta, bla, bla, bla. Im szybciej się pani umyje, tym szybciej pani pomożemy. No rozumie pani? Przecież mnie cały czas boli i nikt nic nie robi. Rozumiem, no. A umyje się pani sama? A co to, ja dziecko jestem? Tu pani ma taką piżamę. Z tyłu zawiesiłam, dobrze? To jak się pani wykąpie, to sobie pani to założy. Dobrze? Ale mi moich ciuchów nie wyrzucicie. No skąd? Nie. Teraz do kąpania? No nie było łatwo. Śmierdziała potwornie. Ja ją rzeczywiście pamiętam sprzed paru miesięcy i była wtedy grubsza i miała chyba coś z ciśnieniem. Muszę sprawdzić w dokumentacji. Obiłam się wtedy o uszy, że rodzina wyrzuciła ją z domu. No wszystko jedno, ale człowiek to człowiek. Podczas gdy kobieta bierze prysznic, doktor Anna analizuje dokumentację medyczną z poprzednich wizyt pacjentki na oddziale ratunkowym. No mam nadzieję, że jej się spodoba. Wiesz, miałaś rację. Ja tutaj mam jej dokumentację i ona rzeczywiście schudła 20 kilo przez 3 miesiące. No to sporo. No sporo, a jeszcze dodatkowo widziałam gdzieś tutaj, że miała zalecone leki na nadciśnienie. No to kaktus mi tu urośnie, ja go na te leki wykupiła. Ale wiesz co, ten spadek wagi, wysypka, wydaje mi się, że ona musi mieć jakąś chorobę, która ją trawi od dłuższego czasu. No to może alkohol jeszcze? No, na pewno nie pomaga, ale to na pewno nie to tylko. Nie wiem, co to może być. Może gruźlica, zapalenie wątroby, HIV. Wiesz co, ja jeszcze zlecę kilka badań. Dobrze, no to ja przeprowadzę. Dobrze, poproszę. Kobieta najprawdopodobniej jest poważnie chora. No niestety, nie wszystko mogę tutaj zdiagnozować. Tak naprawdę to powinnam odesłać ją na oddział chorób zakaźnych. Ale czy się zgodzi? Spróbuję najpierw sprawdzić dokładnie jej wątrobę i nerki. I jeśli coś znajdę, może uda mi się namówić ją na leczenie. No, powiem ci, córuś, że dawno nie byłam pod tak eleganckim prysznicem. A pani ostatnio chyba dużo schudła, prawda? A ja to wiem. A leki na nadciśnienie pani zażywa? A jak myślisz? No myślę, że nie. A i dobrze myślisz. Co, boli noga? Boli noga, zimno. Już wjeżdżamy na salę, zaraz podamy pani kroplówkę z lekiem przeciwbólowym. Już. A co to Już da? jesteśmy. Pomoże, pomoże. Tyle godzin czekałam, nic nie dało. Czekałam i Pomoże, czekałam. pomoże. Wreszcie się doczekałam. No, już będziemy. Najwyższy czas. Aniu, pomożesz mi tu przy pani, dobrze? Ała, ała, ała. Pomalutku. Pomalutku, spokojnie. Umyta pacjentka wraca na salę segregacji. Teraz już można założyć jej opatrunek z maścią łagodzącą ból stopy, a także podać leki w kroplówce. Na oddział ratunkowy przyjeżdża 16-letni wnuk pacjenta, dr Dominiki. Chłopak jest mocno związany z dziadkiem i bardzo niepokoi go jego choroba. Co mu jest? Jak się czuje? No wiesz, dziadek próbował się... Wiesz co, nie wiem, co jak próbował. Lekarka mówi, że to może być, wiesz, udar mózgu, nie? No ale jak się czuje? No nie wiemy, jeszcze czekamy. Się przecież trzeba dowiedzieć, nie? Kiedy on się zrobił taki samodzielny? Przepraszam, wiem, że tu się nie wchodzi, ale ja na chwileczkę do dziadka mogę, to bardzo ważne. Ale krótko. Dziadek, co jest? A tam co? Nic. Co ma być? To nie jest miejsce dla ciebie. Pewnie, że nie. Silny jestem, jak byk. Ej, dziadek, widzę, że jesteś słabszy, nie ściemniaj. Może troszkę. Gitara. Mieliśmy próbę. Mów, jak się czujesz? Mówię ci, zdrowy jestem jak byk. Matka myśli, że się trułem. Ale powiedz jej, że nigdy bym czegoś tak głupiego nie zrobił. Dziadek na pewno by się nie truł. Matka tu tak lubi przesadzać. Odkąd babcia umarła, traktuje go jakby był dzieckiem. Na pewno się nie truł. Ale nie jest już taki silny jak zawsze. A to nie jest fajne. Doktor Anna zleciła serię badań z krwi. W ten sposób chce sprawdzić stan wątroby i nerek pacjentki. A masz! Co robisz? Do bufetu mielone sprzedawać, a nie ludzi kłuć. Co się dzieje?
Popchnęłam jej i ukułam się jej igłą. Leć szybko Nawet myj ręce strzykawki i do nie umie doktora trzymać. Anny. Cóż pani robi najlepszego? No co pani zrobiła? Nadepnęła mi na nogę. No ale pani ją ukuła igłą. Przecież pani mogła ją czymś zarazić. Czym nogą? Pani ma coś poważniejszego niż noga, rozumie pani? Ciebie chyba nigdy w życiu nic nie bolało. Co ma poważnego? Nie wiem, proszę pani, lekarz pani powie. To od czego wy tu jesteście? O Jezus. Biegnij szybko. Pielęgniarka ukuła się igłą, na której znajduje się krew bezdomnej pacjentki. Teraz jej życiu może zagrażać poważne niebezpieczeństwo. Doktor Anna podejrzewa przecież, że pacjentka cierpi na poważną chorobę zakaźną. Naprawdę bardzo mi przykro, ale spokojnie, oczywiście zlecę wszystko, co będzie trzeba. Jak to się stało? Przypadek? Specjalnie. Sytuacja pielęgniarki jest bardzo poważna. Żółtaczka typu C to przecież koszmar. Walka z wirusem, który ją wywołuje, może trwać nawet do końca życia. Niestety, kobietę czeka pół roku niepewności i strachu. Dopiero po takim okresie będzie można ostatecznie stwierdzić, czy doszło do zakażenia, czy nie. Ładnie. 60-latek i jego wnuk są zbulwersowani zachowaniem bezdomnej. Masz coś do dodania? Pani mówi do nas? Nos w sos, a nie w cudze sprawy. To nie twoja sprawa. Jak pani ludzikuje zakażoną igłą, to raczej policji. Ty mnie policją nie straż, gnojku. A ty wiesz, że babcia miała też taki ostry język? No sorry, ale tak to chyba jednak do nas nie mówiła. Do was nie? Ważne się znalazło, Drela się Umawialiśmy się, że tylko na chwilę, prawda? Następna przyszła. Będę na korytarzu, pilnuj się tu. Żeby się sąsiadka nie pożarła. No, uważaj sobie, ty. Kwadrans później na oddział przychodzi partner bezdomnej. Koniecznie chce się zobaczyć z kobietą. Odwiedzić moją Kazię. No moja Kazia tam leży. No muszę się coś dowiedzieć. Co z nią jest? Dobrze, ale na momencik, dobrze? Dobrze, Tylko na momencik. dobrze. Proszę za mną. Pielęgniarka daje się ubłagać i mimo, że nie powinna, wpuszcza mężczyznę do sali segregacji. Cześć Kazia. No chodź. No chodź, nie bój się. Gdzieś był od rana. Co? Musiał Jasiek z winklem mnie tu przyprowadzać. W MOPS-ie byłem. Chciałem coś załatwić. Pogrzyba nawalą ci. I co, załatwiłeś co? Umrę tu ze śmiechu, jak żeś co załatwił. No nic nie załatwiłem. No, nie udało się. Skądeś ty taki głupi jest? Kazia, nie gniewaj się. Idź stąd, won! Niech pan wyjdzie. Proszę, niech pan wyjdzie, dobrze? Ale Proszę, dlaczego? niech pan wyjdzie. Niech się pani uspokoi, dobrze? Przepraszam cię, ale po prostu żal mi się go zrobiło. Dobrze, no nie gniewam się, no nie o to chodzi. Niechże pani uszanuje innych pacjentów. A mnie tu kto szanuje? Pani doktor, która się panią opiekuje, twierdzi, że to nie tylko noga, tylko coś poważniejszego chodzi. No to mogłaby pani dać leki na podagrę i wypuścić stąd, prawda? No właśnie, córuś. No powiedz, że mi, bo już druga osoba mi mówi, że coś mi jest poważnego. Co mi jest? No ale ja naprawdę nic nie wiem. Ale jest pani naprawdę w dobrych rękach. Powiedz, że... No nie wiem, ale spokojnie. Dobrze, przyjdzie doktor, powie. Spokojnie. No jak mam być spokojna, jak wiem, że coś mi jest oprócz tej nogi? Dziadek. Jadę na tomograf. Trzymaj się, tatuś. Mama. O ile wiem, nie będą mnie kroić, więc nie panikuj. Pani doktor, przepraszam, czy wszystko jest w porządku? Proszę pani, proszę się nie martwić. Jak tylko będę coś wiedziała, to oczywiście od razu dam znać. Dobrze, dziękuję bardzo. Pacjent dr Dominiki jedzie na badanie tomograficzne, które ostatecznie potwierdzi lub wykluczy udar mózgu. Tymczasem pacjentka dr Anny po raz pierwszy zdaje sobie sprawę, że być może jest poważnie chora. Tak? Dzieje się pani coś? Denerwuję się, nie? Spokojnie, proszę pani. Ja nie chciałam tamtej ukuć, ale na nogę mi nadepnęła. Pani Kazimiero, nie mamy ciągle wyników pani. Będziemy musiały troszeczkę jeszcze poczekać. Ale proszę mi powiedzieć, jak się pani czuje? Noga w porządku już? Lepiej? No, mniej boli, ale ta pielęgniarka mówiła, że jest mi coś więcej niż ta noga. No, tak sądzę, ale tego jeszcze nie wiem. Ale pani schudła ostatnio. I to bardzo. Nie przelewa się. Wiesz, jak to jest. A córuś, ja mam taką prośbę. Tak?
Tam na korytarzu siedzi taki Marian, co go wyrzuciłam. Jakbyś mogła sprawdzić, czy jeszcze siedzi i czy by mógł tu wrócić. Już bym się nie darła. Dobrze, zaraz zawołam pielęgniarkę. No tamte mnie nie lubią. A ta jest miła. To dobrze. Przestraszona kobieta potrzebuje wsparcia kogoś bliskiego. Żałuje, że wyrzuciła swojego partnera za drzwi. To jedyny człowiek, na którego może liczyć. Słuchaj, nie widziałaś tu takiego bezdomnego, było naszej pacjentki na segregacji. Wyszedł już. Był, ale wyszedł. Kurczę. Niestety mężczyzny nie ma już w szpitalu. No ta kobieta nie jest zbyt miła. Ale jak patrzę na nią, jak jest samotna i wystraszona, jest mi jej po prostu po ludzku żal. Ten mężczyzna już wyszedł. Nie mogę jej pomóc. Proszę pana, proszę się nic nie ruszać, zaczynamy badanie. Trwa badanie tomograficzne mózgu pacjenta dr Dominiki. Mężczyzna ma wielkie szczęście. Na korytarzu czeka na niego kochająca rodzina, która w razie konieczności troskliwie się nim zaopiekuje. Jeśli sprawdzi się czarny scenariusz, mężczyzna nie będzie w stanie samodzielnie funkcjonować. Tutaj. Niewielkie ognisko niedokrwienne w lewej półkuli mózgu. Czyli to nie jest udar krwotoczny. Dzięki. Badanie pokazuje, że pacjent ma mniej groźną odmianę udaru mózgu. To bardzo cenna informacja, bo oznacza, że możemy ostrożnie obniżać ciśnienie. Oczywiście cały czas istnieje ryzyko, że to jest udar niedokrwienny, czyli gwałtowne zmniejszenie dopływu krwi do mózgu, ale w takiej diagnozie musi mi pomóc neurolog. Powinien być już kilkanaście minut temu, a ja cały czas na niego czekam. Dzięki wynikom właśnie przeprowadzonych badań dr Dominika może wreszcie zlecić właściwe leki swojemu pacjentowi. Wie, że nie targnął się na swoje życie. Ile pan waży? Źródłem jego kłopotów są poważne problemy neurologiczne. Dlatego konsultacja specjalisty jest w tej chwili bardzo ważna. I PWS potassium magnezem, dobrze? Dziękuję bardzo. Dokończysz za mnie? Hej, córuś. Wiesz już, co mi jest. Oszaleć można. Wyniki naprawdę powinny być już lada moment. Ej. Jeden trup więcej, jeden mniej. Co ci zależy? Nieprawda. Pacjentka dr Anny bardzo się martwi. Nie ma domu, nie ma pieniędzy na leki, nie wie, w jaki sposób mogłaby się leczyć. Ty co się szczerzysz, człowieku? Bardzo mi pani przypomina moją pyskatą żonę. Co ty podrywasz mnie? Za stary jestem i bardzo ją kochałem. A wiesz, to dobrze. A co ci jest? Nie wiem. Podobno zasłabłem. A wiesz, co mi jest? Paluch. Chcesz zobaczyć? O. Jest coś jeszcze więcej, ale wszyscy pozamykali dzioby na kłódki. Nic nie mówią. Wiesz co? Fajnego masz tego wnuka. Nie daje se w kaszę dmuchać. A na tej gitarze to umie grać. Sam go uczę. To wiesz, to zagracie mi kiedy co. Zagra. Tato, jak się czujesz? Wszystko dobrze. Tatuś, Idź już, córcia, idź. jesteśmy tu cały czas z Krystianem na korytarzu. Dobrze. Trzymaj się. Ale ci dobrze tak skaczą te dzieci nad tobą. Skacz. Szczęśliwy z ciebie człowiek. A wiesz, a ja nie mam dzieci. Jakoś nie wyszło. A znam taką jedną, co parzyła się na prawo, na lewo, też bezdomną. I aż 9 ma, uwierzysz?
Aż żal patrzeć, jak te dzieci żyją. A mnie się nie udało ani jedno. Trudno. Próbowałam. Bezdomna kobieta żałuje, że nie udało jej się założyć rodziny. Teraz, kiedy jest słaba i chora, czuje, że nie ma nikogo, na kim mogłaby się oprzeć. Wiesz co? Naprawdę żal mi tej bezdomnej. Taki biedny, samotny człowiek. No Ania, ale po tym, co ona narobiła, ty jej jeszcze żałujesz. Ale wiesz co, to pielęgniarka nadepnęła jej na ten palec z podagrą. Wiesz, co to jest? Czyli to nie była złośliwość. Nie, raczej wypadek. Tak a propos w ogóle, mam tutaj gdzieś... O. I wyniki trzymam. O, dobrze. Oni tam chyba jakiś zastój dzisiaj mają, co? Weź mi nic nie mów. Sama się naczekałam. A jednak... żółtaczka typu C. Cholera. Czyli ta pielęgniarka mogła się zarazić. No, teraz to możemy już tylko czekać. Pani Kazimiero, prawdopodobnie ma pani... Pacjentka dr Anny rzeczywiście jest bardzo poważnie chora. Cierpi na żółtaczkę typu C. To jest już wysoce zakaźna choroba, która przenosi się podczas kontaktu krwi z krwią nosiciela. A pielęgniarka właśnie taki kontakt miała. Pani Kazimiero, jeżeli pani zdecyduje... Chorobę da się leczyć, ale pacjentka musi zmienić swoje życie. Czy się na to odważy? Niech pani się zastanowi i to przemyśli, dobrze? Pacjent dr Dominiki musi zostać przewieziony na neurologię. Między nim a bezdomną kobietą nawiązuje się nić sympatii. Niech się pani zgodzi na to leczenie. Pomyślmy. Sześćdziesięcioletni mężczyzna zasłabł w swoim mieszkaniu. Halo, słyszy mnie pan? Tata coś zażył. Od śmierci mamy baliśmy się, że to Można zrobi. prosić dowodzik? Lekarze szybko wykluczają sugerowaną przez rodzinę próbę samobójczą. Badanie tomograficzne potwierdza, że prawdziwą przyczyną problemów pacjenta jest udar mózgu. Ałаш! Co robisz? Do bufetu mielone sprzedawać, a nie ludzi kłuć. Na oddział trafia trudna pacjentka, bezdomna kobieta, która w czasie pobierania krwi rani igłą pielęgniarkę. Poszkodowana może się zarazić jedną z wielu groźnych chorób. Doktor Anna podejrzewa, że jest to żółtaczka typu C. A jednak... żółtaczka typu C. Czyli ta pielęgniarka mogła się zarazić. Niestety okazało się, że pacjentka ma bardzo wysokie wskaźniki uszkodzenia wątroby, a w zestawieniu z innymi wynikami badań właściwie mogę niemal na pewno powiedzieć, że ma żółtaczkę typu C. A to jest już wysoce zakaźna choroba, która przenosi się podczas kontaktu krwi z krwią nosiciela. A pielęgniarka właśnie taki kontakt miała. To bardzo zła wiadomość dla pielęgniarki. W przypadku żółtaczki typu C nie można zrobić nic, żeby kobietę ochronić. Można jedynie monitorować ewentualny rozwój choroby. Czyli? Zaburzenia krzepnięcia, anemia. No, anemię to ma każdy. No tak, ale tutaj ma pani jeszcze CRP podwyższone, kwas moczowy wysoki i niestety bardzo wysokie wskaźniki uszkodzenia wątroby, no i dodatnie anty-HCV. Cór, mów do mnie po ludzku. Dobrze, ale najpierw zbadam pani wątrobę, dobrze? Proszę odsłonić brzuch. Dziękuję. Dziękuję. Ciśnienie mierz, proszę. Pani Kazimiero, prawdopodobnie ma pani żółtaczkę zakaźną typu C, bardzo groźną, która zniszczyła pani wątrobę. A teraz zmierzymy ciśnienie, dobrze? Proszę przez moment o ciszę. Pacjent dr Dominiki uważnie przysłuchuje się rozmowie lekarki z bezdomną. Bardzo niepokoi się tym, co słyszy. Zdaje sobie sprawę, że kobieta bez pomocy z zewnątrz może sobie nie poradzić z chorobą. Z tego, co wiem, to pani była już u nas wcześniej z nadciśnieniem, prawda? I nie bierze pani leków? Nie. Leczenie żółtaczki typu C wymaga od pacjenta wielu wyrzeczeń. Doktor Anna ma przed sobą niełatwe zadanie przekonania kobiety do zmiany trybu życia. I co będzie? Zabierzemy panią na oddział zakaźny i tam już dokładnie sprawdzą, czy to na pewno ta żółtaczka. Wiesz co, córcia? Najlepiej to ty zrobisz, jak mi wypiszesz pastylki na ból i puścisz mnie do domu. Na pewno pani tego nie chce. Tak, co ja chcę, to ważne.
Panie Kazimiero, jeżeli pani zdecyduje się, zdeklaruje, że rzuci alkohol, to będą panią leczyć. Jasne. Niech pani się zastanowi i to przemyśli, dobrze? Jak ja się mam leczyć, co? No, a te ośrodki pomocy społecznej? Zdechnąć lepiej, niż prosić o co tam. Moja siostra jest szychą w pomocy społecznej. Ale ani razu nie udzieliła mi pomocy. Może pójdę, zapukam do jej pięknego domu i powiem jej pięknym dzieciom, jak to ona pomaga. Doktor Dominika po konsultacji z neurologiem wraca do swojego pacjenta, który w przeciwieństwie do bezdomnej może liczyć na opiekę rodziny. Jego bliscy ciągle czekają na korytarzu. Wiedzą już, że bezpośrednie Wiktorze, zagrożenie życia minęło i z nadzieją patrzą w Ma pan przyszłość. bardzo niski poziom potasu, co tłumaczy migotanie przedsionków i podwyższone próby wątrobowe. Proszę mi powiedzieć, czy pan pije alkohol? Czasami. Co to znaczy czasami? Raz, może 2 razy w tygodniu szklaneczka wina na wieczór. Pani już wie, co mi jest. Tak, to niedokrwienny udar mózgu. Udar, pani doktor, to mi się kojarzy jedynie z wiertarką. No widzi pan, a tutaj chodzi o gwałtowne zmniejszenie dopływu krwi do mózgu. Będziemy musieli pana przewieźć na neurologię. Jak musicie. Niech się pani zgodzi na to leczenie. Pomyślę. Nadchodzi niełatwy czas rozstania. Pacjenci, którzy zdążyli się polubić, mają łzy w oczach. Nie chcą się rozdzielać. Mogę te wyniki? Jak się pani nazywa? Szydło. Kazimiera Szydło. Trzymam za panią kciuki. Kaska. Trzymam kciuki. No, w porządku. Po pobycie na oddziale neurologicznym Wiktor Koleski wrócił do domu. Dzięki pomocy kochającej rodziny wraca do zdrowia szybciej niż spodziewali się lekarze. Widzisz, zawsze dba o mnie. No. Super. Bierzemy. Super. Dzięki. Będę się rehabilitował. Pewnie, że będę. Może jeszcze coś dobrego w tym życiu przeżyję. A mam dla kogo żyć. Mam rodzinę. No i mam dom. Nie wszyscy mają taki luksus. Można by powiedzieć, że jestem bogaczem. Kobieta zdecydowała się na leczenie. Od miesiąca nie pije, przechodzi nowatorską terapię wątroby i jest szczęśliwa, że ukłuta przez nią pielęgniarka nie została zakażona. Bezdomna właśnie dostała niespodziewaną przesyłkę od pacjenta, z którym zaprzyjaźniła się na oddziale ratunkowym. Córuś, Tak? Boże, tu dziecko, pomoże mi to. Co to jest? Tutaj dostała pani płytę i może pani tego ją wnusia. słuchać. Ja pani pomogę, dobrze? Kazali odstawić alkohol, że będą leczyć. Odstawiłam. Tak, tylko mówiłam, że nie chcę, że nie mam jak. A prawda jest taka, że jak ktoś wyciągnął rękę do mnie, tak jak ta lekarka ze szpitala i ten pacjent obok, to aż w gardle drapie, nie? Pewnie, że chcę żyć. Pewnie, że się chce leczyć. W mieszkaniu pacjentki na oczach dzieci dochodzi do poważnego wypadku. Chciałam wymienić żarówkę. Już Padła z drabiny. Miał pan jakiś duży wysiłek fizyczny? Tak, wie pan, przenosiłem meble w domu. Nagle taki dostałem masakrycznego bólu. Pacjent doktora Eryka bardzo cierpi z powodu przepukliny. Co się dzieje? W szpitalu stan kobiety bardzo się pogarsza. Lekarze diagnozują u niej groźną chorobę. Proszę przechylić do przodu, do przodu, do przodu. Stój, dziecko, rany boskie, stój!
Przed szpitalem dochodzi do wypadku. Wszystko dobrze? Pokaż buzię, pokaż buzkę. Teraz pojedzie pani na tomografię głowy, bo chciałbym wykluczyć guza mózgu. Panie doktorze, jakiego guza? Ja mam 2 małych dzieci, ja nie mogę mieć guza. Żona do pana przyszła. Co właściwie ci się stało? Pacjent doktora Eryka prowadzi podwójne życie. Jego żona i kochanka spotykają się w szpitalu. Panie Damianie, żona do pana przyszła. W końcu prawda wychodzi na jaw. Ja bardzo pani już dziękuję za pomoc, ja sobie już dam radę, dobrze?